Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku szukanie kozłów ofiarnych. Kreml może odwołać gubernatora Orenburga. Reakcja Rosji na wezwanie Dudy do umieszczenia w Polsce broni nuklearnej. Chiny podniosły ceny samochodów po przejęciu rynku rosyjskiego. Chiny również ograniczyły drastycznie dostawy sprzętu do Rosji. Największy na świecie producent materiałów budowlanych Knauf opuszcza Rosję. Obroty handlowe Rosji z Gruzją spadły o 7%. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Dopraszaliście się, żeby gęś miała krawat, proszę bardzo, na wizytę, tak, szanownego gościa. Więc jest, a my zanim przejdziemy do informacji, krótkie wprowadzenie i zapowiedź czwartkowego programu, na który już serdecznie zapraszamy, bo skończyliśmy montować i proszę o to dla Was raport moskiewskich ekonomistów Rosja do 2035 roku. To jest ten taki bardzo długi raport, miał kilkadziesiąt stron, myśmy nad nim troszeczkę pracowali, ale udało się go dokończyć. No i to jest dokładnie plan działania Rosjan, jak chcą, żeby ich gospodarka wyglądała i jakie chcą wdrożyć zmiany do 2035 roku. Myślę, że jeden z ciekawszych programów, jakie udało nam się nakręcić. Już teraz zapraszamy w czwartek o godzinie 17. Tak, jeżeli oglądają nas osoby, które handlują z Rosją, warto do tego programu zajrzeć, bo będzie dużo na temat strategii i tego, co Was czeka, jeżeli chodzi o rosyjskie plany. Jak zwykle nie wiadomo, czy się urzeczywistnią, natomiast takie są plany i raczej w tym kierunku na ten moment reżim zmierza. A my przechodzimy sobie, słuchajcie, jeszcze sekundka, bo o 17 to są te programy, których często wielu z Was nie widzi, ze względu na to, że nie macie powiadomień. Algorytm YouTube'a filmy nie na żywo pokazuje Wam w kratkę na Waszych ekranach. Jeżeli nie macie dzwoneczka, to możecie przegapić, więc gorąco zapraszamy. Jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, to też zapraszamy do wciśnięcia klawisza poniżej. Dzięki temu będzie mógł być gotowy na czwartkowy program, ale wcześniej w środę będzie jeszcze Marek Meissner, więc zapowiada się ciekawe, na pewno 2, może 3 dni, bo dzisiaj też mamy w sumie bardzo fajny temat. Oligarchowie chcą opuszczać Rosję. Myślę, że już teraz możemy zaprosić na komentarz dnia, jeszcze który go nie nagramy przygotowaliśmy, ale będziemy przygotowywać bardzo ciekawy temat, który w ogóle nie występuje w prasie polskiej, a więc jako pierwsi powiemy o nowym trendzie, bardzo niebezpiecznym dla Rosji, bardzo ciekawym. Chyba tego nikt się nie spodziewał, łącznie z naszymi widzami. My mówiliśmy kiedyś, tak, o spółkach joint venture chińsko-rosyjskich, ale to tam pamiętam, jak coś pisałem, to tam mówili nie, tam business as usual, będzie tutaj handel z Niemcami. No chyba nie będzie, słuchajcie, opowiemy sobie o 17, a my już przechodzimy oczywiście do paska. Na pasku, słuchajcie, mieszane informacje, ani jakoś pozytywne, ani negatywne. Jeżeli chodzi o juana, to mamy delikatne wzmocnienie, jeżeli chodzi o pozostałe waluty, to w sumie mamy stagnację, cały czas spadki na gazie. Tutaj idzie ocieplenie znowuż w Europie, a więc już prawdopodobnie ten gaz nie będzie używany. Zresztą w końcu mamy 23 kwietnia i wydaje się, że tak raczej się pewnie będzie utrzymywać. Zobaczymy, jak będzie upalne lato, natomiast do lata raczej oczywiście, bo nie wiemy, co się może wydarzyć, raczej ten gaz będzie w tych okolicach, w których jest obecnie. Jeżeli chodzi o ropę, to tam mamy na ten moment oczekiwanie i stagnację, przy czym ta stagnacja nie jest pozytywna dla ropy, dla cen, dlatego że nie ma żadnych pozytywnych prowzrostowych cen, jest oczekiwanie na jakiś kierunek, czy w dół, czy górę i ja obstawiam na ten moment raczej, że zwyżek nie będzie, no chyba, że coś się
pojawi ze wschodu, z tego bardziej Bliskiego Wschodu, no to wtedy oczywiście tak. A my, słuchajcie, teraz już przejdziemy do krótkich informacji. Zanim jeszcze przejdziemy, taka krótka informacja. Tutaj macie wyświetlone ostatnich patronów. Musiałem podzielić, jest tak dużo osób, że trzeba było podzielić aż na 2 paski. Te paski sobie zobaczycie. Wielkie, wielkie podziękowania. I taka ciekawostka, okazuje się, że mamy nadreprezentację kobiet, jeżeli chodzi o patronów, patronki, w stosunku do widzów. A więc okazuje się, że tutaj panowie mniej chętnie, a panie bardzo chętnie wspierają dobre informacje, i rzetelne, które udzielamy, w stosunku oczywiście w proporcjach do liczby oglądających pań, a więc panie tutaj, nie wiem, podejrzewam, że ze względu na naszą wiedzę i ze względu na rzetelne informacje nas wspierają. Dziękujemy. A my teraz przejdziemy już do krótkich informacji. To może ja. Wielka Brytania przekaże Ukrainie broń o wartości 500 milionów funtów, czyli około 620 milionów dolarów, co będzie największym pakietem pomocy wojskowej od Londynu od początku wojny, powiedział premier Rishi Sunak. Według niego pakiet pomocowy obejmie minimum m.in. 400 pojazdów, 60 łodzi oraz 4 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Będzie to także 1600 rakiet uderzeniowych i przeciwlotniczych. Ponadto Kijów otrzyma rakiety powietrze-ziemia Storm Shadow, których zasięg lotu wynosi około 250 km. Więc zaczyna się mocna ofensywa Zachodu, jeżeli chodzi o te dostarczanie po Amerykanach. No i fajnie. Tak, natomiast krótka informacja, i to jest też może zaskoczenie dla wielu. Ministerstwo Informacji Kazachstanu rozważa możliwość zablokowania chińskiej aplikacji z krótkimi filmami TikTok. Wcześniej taką decyzję podjął Kirgistan. Tutaj TikTok też jest częściowo przynajmniej ograniczony, jeżeli chodzi o Rosję. No ciężkie chwile dla tej platformy, no bo mamy tą ustawę amerykańską, no i różnego rodzaju kraje sięgają po zakazy i regulacje. Tak, rośnie niechęć do migrantów w Rosji. Według badania opinii publicznej 60% mieszkańców ma negatywny stosunek do migrantów zarobkowych w Rosji. 30 tylko pozytywny, czyli co trzeci Rosjanin patrzy tylko pozytywnie na migrantów. W sierpniu ubiegłego roku 40% obywateli było negatywnie nastawionych na pracowników z zagranicy, więc w ciągu zaledwie kilku miesięcy z 40 na 60 niechęć to jest bardzo duży skok. Widać, działania władz przynoszą efekt. Tak, działania władz, też jest dosyć dużo filmików odnośnie bujek, łącznie, że ta agresja przenosi się do szkół, są lincze wykonywane na migrantach, tak, są też w drugą stronę jakieś akty agresji, a więc ta sytuacja w Rosji gorsza, jeżeli doszłoby do jakichś zamachów, no to myślę, że ten stosunek jeszcze by się pogorszył. Natomiast okazuje się, że mamy kolejny region, który postanowił nie organizować obchodów 9 maja ze względów bezpieczeństwa i jest to obwód orłowski. Okej, bardzo fajnie. Rosyjskie siły zbrojne skoncentrowały grupę 20-25 tysięcy ludzi w rejonie Czasowego Jara, obwód doniecki, i przygotowują się do zajęcia miasta i przyległych wsi. Ukraińska armia określa sytuację jako skomplikowaną, podaje Reuters. Tu możesz coś więcej powiedzieć, bo ja akurat tego nie śledziłem, nic nie wiem. Wiesz co, no tutaj ja odsyłam do materiałów czy Martinki, który mówił, jaka tam sytuacja jest, czy Marka Kozubela. No tutaj prawdopodobnie się nie uda, no plan był taki, żeby jeszcze przed 9 maja zdobyć tą miejscowość ze strony tych
rosyjskich źródeł, natomiast wydaje się, że to będzie trudne. Natomiast no, sytuacja tam akurat faktycznie jest ciężka. Mamy informację, słuchajcie, z Litwy, która przekazała, że przekaże Ukrainie radary w celu efektywniejszego funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Tak powiedział szef Ministerstwa Obrony Republiki Bałtyckiej Laurynas Kasciunas na antenie państwowego radia. No tutaj cały czas my podkreślamy, bo tutaj też chyba pod ostatnim naszym wczorajszym niezrozumienie, jeżeli chodzi o Ukraińców, buduje się asymetria, jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów, natomiast jeżeli chodzi o te słabe strony, no to jest obrona przeciwlotnicza i cały czas tutaj, jeżeli chodzi o też to rozpoznanie radiolokacyjne, po prostu Ukraińcy mają za mało środków, tak? Natomiast nie dotyczy to dronów, a więc tutaj zwróćcie na to uwagę, jeżeli piszecie komentarze. Pierwsze dostawy na Ukrainę pocisków zakupionych poza Unią Europejską w ramach czeskiej inicjatywy zaplanowano na koniec maja lub początek czerwca. Słuchajcie, ta inicjatywa, mimo że była sukcesem, no to troszeczkę trwa, zanim zostanie dopracowana logistyka, zostanie to przewożone i dostarczone. Takie informacje powiedział Joseph Borrell po spotkaniu szefów ministrów spraw zagranicznych obrony Unii Europejskiej w Luksemburgu. Tak, natomiast szwedzki minister obrony Paul Johnson nie wykluczył, że kraj dostarczy Ukrainie systemy obrony powietrznej Patriot. Bardzo dobra informacja. Niemiecka prokuratura poinformowała o rozpoczęciu śledztwa przeciwko niemieckiemu producentowi materiałów budowlanych Knauf w związku z doniesieniami o roli tej firmy w rewitalizacji Mariupola i dzisiaj o tym będzie dłuższy materiał w późniejszej części programu. Tak, Mateusz powie o planach przekazania rosyjskiego biznesu lokalnemu zarządowi. No ja tutaj dodam, że Knauf zastrzega się, że musi uzyskać odpowiednie pozwolenia od rosyjskich władz. Zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Natomiast wydaje się, że ta decyzja prokuratury no, pomogła tutaj troszeczkę w tej sprawie. Zobaczymy też, no, jak śledztwo będzie przebiegać, tak, i czy jakieś oskarżenia będą, czy też zostanie umorzone. Mamy informacje z Węgier. Węgry zapowiedziały kolejną blokadę, tym razem przyznania państwom członkowskim Unii Europejskiej 2 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego na dostawy broni na Ukrainie do czasu, kiedy Kijów zagwarantuje, że węgierskie przedsiębiorstwa nie znajdą się ponownie na liście międzynarodowych sponsorów wojny. Tak powiedział węgierski minister spraw zagranicznych. No i okej, mamy informacje krótkie za nami. Chyba, no jeszcze jedną mamy, słuchaj. Unia Europejska zamierza włączyć zakaz dostaw LNG do 14 pakietu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, podało szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Bardzo dobrze, odcinamy się całkowicie od rosyjskich surowców. Teraz mamy wszystko. Tak, no jest szansa, że do lata zostanie to uchwalone. Mówi się tutaj o maju, czerwcu. Teraz tak, konkurs Kremlinki, konkurs kubeczkowy. Słuchajcie, dostaliśmy dużo informacji, że część z Was odsłuchuje po prostu po południu, bo jest w pracy i nie ma uczciwej szansy skorzystać z możliwości zdobycia kubeczka. Na razie pozostawimy może dzisiaj, jutro jeszcze ten system, ale myślimy nad tym, jak to zmienić, żeby to było uczciwe i co, po urlopie... Nie chcesz tego zmieniać? Dobrze. Ale to już dzisiaj? To nie zmieniamy? Bo to trzeba, wiesz, całą logistykę, regulamin i tak dalej. Od jutra albo jeszcze odczekamy. Natomiast ja podaję część pierwszą. Pierwszy człon, krawat. Krawat. Zapamiętasz. Tak. Okej, dobrze. W takim razie przechodzimy do
dłuższych informacji. Moja dłuższa informacja wcale nie jest tak długa. Kreml może odwołać gubernatora obwodu Orenburga. Rozpoczyna się szukanie kozłów ofiarnych. Gubernator obwodu Orenburg, Denis Passler, może stracić stanowisko z powodu trudnej sytuacji powodziowej w regionie. Według prasy pierwsza kadencja Passlera na stanowisku szefa regionu dobiega końca, a on sam już wcześniej domagał się usunięcia ze stanowiska. Jednocześnie Passler nie otrzyma awansu, nie przygotowują dla niego władze stanowiska na szczeblu federalnym, ponieważ, jak powiedział, czuł się bardziej komfortowo w biznesie, wyjaśnił jeden z rozmówców publikacji. Czyli co, odwołają, ale on chciał być odwołany, w ten sposób zagrają? Nie wiem. Taka sytuacja. To Rosja. To Rosja. Trudno, słuchajcie, tutaj stwierdzić, natomiast my sobie teraz przejdziemy do tytułowej informacji, czyli reakcja Rosji na wezwanie prezydenta Dudy do umieszczenia w Polsce broni nuklearnej. No i tutaj mamy wypowiedź naszego polskiego prezydenta. Polska jest gotowa na przyjęcie amerykańskiej broni nuklearnej, powiedział 22 kwietnia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził, że omawiał ten temat w Waszyngtonie. No i tutaj cytujemy: nie ukrywam, że pytany o to mówiłem o naszej gotowości, jeśli nasi sojusznicy zdecydują się na rozmieszczenie broni nuklearnej do wspólnego użytku na naszym terytorium w celu wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, jesteśmy gotowi, wyjaśnił prezydent. Prezydent tłumaczył tę gotowość faktem, że Rosja coraz bardziej militaryzuje obwód królewiecki i rozmieściła na Białorusi taktyczną broń nuklearną. Tego samego dnia zareagowała na to już Moskwa. No i pierwsza wypowiedź sekretarza prasowego prezydenta Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że wojsko oczywiście przeanalizuje sytuację, jeśli takie plany zostaną zrealizowane i w każdym razie podejmie wszystko, co konieczne, wszelkie niezbędne kroki, w tym odwetowe, aby zagwarantować nam bezpieczeństwo. Natomiast pojawiła się też oczywiście minister spraw zagranicznych i pani Maria odpowiedziała w sposób troszeczkę bardziej szalony. Takie prowokacyjne wypowiedzi polskiego kierownictwa nie są niczym nowym. Polskie władze od dawna nie ukrywają swoich ambicji w zakresie przylgnięcia do amerykańskiej broni nuklearnej stacjonującej w Europie i aktywnie wplatają je w swoją głęboko wrogą politykę wobec Rosji. Polsce wyraźnie nie wystarczy to, że już jest członkiem NATO, które arbitralnie pozycjonuje się jako sojusz nuklearny. Ponadto Warszawa aktywnie uczestniczy w rozwijaniu tzw. wspólnych misji nuklearnych bloku północnoatlantyckiego jako państwo udzielające bezpośredniego wsparcia tym operacjom. I dalej pani Zacharowa. Wydaje się, że Warszawa maniakalnie stara się przyciągnąć jeszcze więcej uwagi planistów wojskowych w rosyjskim sztabie generalnym. Nie trudno założyć, że jeśli na terytorium Polski pojawi się amerykańska broń, odpowiadające jej obiekty natychmiast znajdą się na liście uprawnionych celów zniszczenia w sytuacji bezpośredniego konfliktu zbrojnego. No widzimy, że tutaj chyba są niezadowoleni. Tak kijem po kratach, nie? Tak jak wzór. I tam te niedźwiedzie. Długa taka wypowiedź, bo tak Pieskow to tak tylko, że będzie reakcja i że odpowiedzą, a tu Maria tak. Słuchajcie, dlaczego to jest dzisiaj na okładce? Jeżeli wejdziecie sobie w jakąkolwiek praktycznie prasę rosyjską, to jedna z głównych wiadomości jest: Polacy chcą broń nuklearną. Na każdej ze stron te informacje się pojawiały. Bardzo dawno nie pisano o Polsce tak dużo, jak wczoraj. Tak, no tam było, że jesteśmy, takie były też, no nie, już nie chcieliśmy cytować, nie wiem, Komsomolskie Prawdy czy jakichś innych
no, że jesteśmy tym wrogim i że tutaj trzeba będzie jakoś zareagować, tak, właśnie ta była cytowana Maria Zacharowa, Pieskow był cytowany, no natomiast teraz oczywiście dzisiaj już nie ma, bo wczoraj było to na pierwszym miejscu, dzisiaj na pierwszym miejscu tak naprawdę są już inne dane, i my do nich też przejdziemy. Tak, a co z bronią nuklearną na Białorusi? No przecież Rosjanie pierwsi ogłosili, że tam przesuwają. Więc tak. My na Białorusi broni nie będziemy umieszczać, jeżeli to miało być tego typu pytanie. Tak, dokładnie. Słuchajcie, no Rosjan trochę piecze pewna część ciała i zapewne Chińczycy dosypują troszeczkę soli do tego miejsca, gdyż średnia cena nowego chińskiego samochodu w Rosji osiągnęła 3,06 miliona rubli, czyli to jest około 133 tysiące złotych. I tu mówimy za chińskie samochody. Jak wynika z badania Avito Auto, to jest taki portal w stylu naszego Otomoto. W ciągu pierwszych 3 miesięcy wzrost cen wyniósł 9,3% rok do roku. Najbardziej wzrosła cena modeli GAC o 53%, i obecnie kosztuje 4,3 miliony rubli. Następnie Geely, samochody tego producenta dodały sobie 20,4% i można je kupić średnio za 3,5 miliona rubli. Samochody marki Chery wzrosły o 13,3% i obecnie wyceniane są na 3,2 miliona rubli. Tylko Haval, który ma produkcję w regionie Tula, nie wykazał znaczącego wzrostu. Samochody tej marki nadal kosztują około 2,6 miliona rubli, ale spokojnie, może ktoś się jeszcze nie zorientował. No i zaraz dorówna. W pierwszym kwartale liczba nowych chińskich samochodów w Avito Auto wzrosła o 266% rok do roku. Pod względem wzrostu ofert liderami są Chery, tu mamy wzrosty prawie 20%, Geely 15% i Haval 15%. Chińczycy zdominowali rynek samochodów rosyjskich, a później zaczęli golić podnosząc ceny. Co ty na to, Paweł? Klasyka. No bardzo dobry ruch, dlatego że wyprzedali w pierwszym kwartale magazyny, bo zalegało. No to teraz jest pora, żeby podnieść cenę i potem zrobić rabat. No i znowuż wyprzedać cały rocznik 2024 pod koniec roku, tak? A ponieważ mamy monopol, jeżeli chodzi o chińskie marki, no nikt tutaj nie jest w stanie w tym momencie im zagrozić, no to mogą dyktować warunki tak naprawdę na tym rynku. Nie? Tak. Jeżeli mamy, nawet wiesz, no widać, że tutaj nie ma problemu, nikt nie oskarży raczej chińskich marek samochodowych o zmowę cenową, chociaż wypadałoby, żeby FAS tutaj zainterweniował. No, wypadałoby, ale ja sobie wyobrażam, jak wchodzi FAS i mówi do producenta Chery, te ceny są za wysokie. No i on, my friend, no i co mi zrobisz? Ale my friend, teraz przechodzimy do bardzo ważnego punktu, czyli sankcje działają i to na Chiny, znaczy te sankcje na Rosję działają na Chiny, ponieważ Chiny ograniczyły drastycznie dostawy sprzętu do Rosji, no i będzie też o tych samochodach, ale ciężarowych i osobowych też. Jak się okazuje, mamy najnowsze dane. Ja zawsze odsyłam do tych naszych danych, bo my staramy się, zwróćcie uwagę, nie podawać, co było w sierpniu 2023, tylko mówimy, co jest powiedzmy w kwietniu czy w marcu 2024. No i mamy dane za marzec. W marcu, słuchajcie, Chiny ograniczyły bezpośrednie dostawy do Rosji maszyn, urządzeń, w tym elektrycznych, mechanizmów oraz ich części i akcesoriów. Tak podaje chińska administracja ceł Republiki Ludowej. Chiński eksport takich towarów do Rosji spadł o 15%, to jest niecałe 3 miliardy dolarów w
porównaniu z marcem 2023 roku. Ostatni raz spadek w tej kategorii produktów odnotowano, słuchajcie, w 2022, no i tam był spadek tylko 11%, natomiast od tego czasu mieliśmy tutaj wzrosty. Przypomnijmy też, że chiński eksport do Rosji w marcu spadł aż o 16% rok do roku, co stanowi pierwszy spadek rok do roku od połowy 2022 roku. A więc widzimy, że tutaj ten mechanizm się zaczyna zacinać. Eksport chińskich pojazdów lądowych do Rosji, w tym samochody osobowe, ciężarówki, ciągniki oraz ich części i akcesoria w marcu 2024 spadł aż o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. To jest niecałe 1,4 miliarda dolarów. Według chińskich statystyk celnych spadek tutaj jednak rozpoczął się już w lutym, mamy spadek o 6%, a więc wiesz, jakby tak FAS teraz wszedł, powiedział, że jest za drogo, no to mogłoby jeszcze im to spaść. W marcu udział Rosji w chińskim eksporcie, bo tu często tak mówimy, tak, słuchajcie, on w lutym wynosił 3,4, natomiast w marcu spadliśmy poniżej 3 do 2,7, czyli chiński eksport do Rosji to jest na ten moment 2,7% tego całego eksportu chińskiego. No wydaje się, że to nie jest znaczący. To wypadną kierunek. Poza pierwszą dziesiątkę w takim razie najprawdopodobniej. Tak, znowu już wypadną poza pierwszą, a już było lepiej. No w drugą stronę jest oczywiście inaczej, no Chiny są pierwszym tutaj tym kierunkiem dla Rosji. Oznacza to, że dynamika chińskich dostaw do Rosji okazała się znacznie gorsza od pozostałych krajów, biorąc pod uwagę stosunkowo stabilną dynamikę kursu rubla. Przypomnijmy, że jednak ten pierwszy kwartał to ten rubel był faktycznie stabilny. Możemy stwierdzić, że nastąpiła obniżka najprawdopodobniej związana z wprowadzeniem sankcji i ryzykiem ich rozszerzenia. Tak uważają rosyjscy eksperci. No i słuchajcie, dzisiaj Washington, tutaj mamy, nie Washington, przepraszam, tylko Wall Street Journal, no podaje, że Stany Zjednoczone pracują nad sankcjami, które miałyby odciąć kolejne chińskie banki od światowego systemu finansowego. Waszyngton chce zmusić Pekin do zaprzestania wsparcia handlowego dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. My mówiliśmy, że my już to widzimy, że tam te transakcje są wstrzymywane. No jeżeli Amerykanie by tutaj właśnie wkroczyli z kolejnymi sankcjami, no mogłoby być ciekawie, natomiast już sama zapowiedź, bo tu podejrzewam, że chodzi o to, żeby troszeczkę jeszcze bardziej podkręcić i przestraszyć, żeby chińskie banki przypadkiem nie wycofały się z tego kierunku, no będzie powodować, że te transakcje będą coraz trudniejsze, no i właśnie ta sprzedaż na rosyjski rynek będzie coraz trudniejsza, no i doprowadza do tego, o czym powiemy o godzinie 17, bo dla mnie no to jest wiadomość prawdopodobnie miesiąca. Dzisiejszy komentarz. Tak, bo no to takiego ruchu to myślę, że zachodni geopolitycy to się nie spodziewali. Tak. Że no, największa siła, jaka jest w rosyjskiej gospodarce, zacznie z Rosji po prostu wychodzić. A my przejdziemy do następnego materiału. Przepraszam. Nie tylko rosyjski kapitał opuszcza Rosję. Największy na świecie producent materiałów budowlanych Knauf również chce opuścić Rosję. Dostało im się za Mariupol i w końcu pod presją międzynarodową, ale także prokuratury niemieckiej wykonali jakiś ruch. Niemiecki producent materiałów budowlanych Knauf ogłosił zamiar opuszczenia Rosji i przekazania swojego rosyjskiego biznesu lokalnemu zarządowi. Tu mamy cytat, który podała spółka w oświadczeniu. W świetle wydarzeń obecnych grupa Knauf po ponad 30 latach działalności zdecydowała się porzucić działalność w Rosji.
Podkreśla się, że przejście firmy do lokalnego zarządu pozwoli jej zachować w przyszłości miejsca pracy dla ponad 4000 pracowników. Kierownictwo rosyjskiej spółki zależnej Knauf przejmie działalność polegającą na wydobywaniu surowców, produkcji, sprzedaży materiałów budowlanych. Transakcja natomiast musi jeszcze zostać zatwierdzona przez władze rosyjskie, te słynne komisje i tak dalej. Knauf nabył swoje pierwsze aktywa w Rosji w 1993 roku. Były to udziały w fabryce izolacji termicznych i wyrobów gipsowych w Krasnogorsku, jednak już w latach 70. założyciele firmy wymieniali doświadczenia z niektórymi radzieckimi naukowcami i instytucjami. Obecnie Knauf jest właścicielem kilku fabryk w regionie Krasnodaru, Astrachaniu, Niżnym Nowogrodzie, Tule, Czelabińsku i innych regionach. Przedsiębiorstwa Knauf zajmują się produkcją mieszanek budowlanych gipsowo-cementowych, profili metalowych, płyt gipsowo-kartonowych, izolacji z wełny mineralnej i tym podobne. Firma posiada także aktywa górnicze w Rosji. Na początku kwietnia dziennikarze ARD Monitor opublikowali śledztwo w sprawie udziału Knaufa w odbudowie okupowanego Mariupola, który został niemal zniszczony po zajęciu przez armię rosyjską wiosną 2022 roku. Nie wiem, czy widzieliście te materiały, tam były place budowy i mnóstwo właśnie materiałów budowlanych z logiem Knaufa. To wzburzyło opinię publiczną. Oprócz dostaw cementu do Mariupola, Knauf brał udział także, słuchajcie, w projekcie budowy budynku mieszkalnego na zlecenie Ministerstwa Obrony Rosji. Sama firma oświadczyła, że potępia wojnę w Rosji z Ukrainą i przestrzega wszystkich sankcji Unii Europejskiej, natomiast nie przeszkadzało jej to z tą władzą projektować nowych budynków mieszkalnych na zniszczonym Mariupolu. Wytwarzane w Rosji produkty Knauf są przeznaczone wyłącznie na rynek rosyjski, podkreśliła firma. No i tu cisną mi się bardzo nieprzyjemne słowa na usta, ale się powstrzymam. Bundestag oskarżył Knaufa o cementowanie rosyjskiej władzy w okupowanych regionach Ukrainy, właśnie w tym Mariupolu. Nawet jeśli materiały budowlane jako całość nie podlegają unijnym sankcjom, firma musi mieć świadomość, że pośrednio pomaga w prowadzeniu wojny, zauważył niemiecki ekspert do spraw prawa sankcyjnego Viktor Winkler. No i tak, mocna wtopa Knaufa, jeżeli chodzi o całą tą działalność rosyjską, no ale tak jak często widzimy, dopóki nie zajmie się tym prawo, to korporacja przede wszystkim chce prowadzić działalność i czerpać zyski. To, co Paweł kiedyś powiedział w Cepie Global, tu to samo wychodzi, nie? Mhm. To jest, wiesz, no to jest jak gdyby oczywiste. Ładne słowa, natomiast no, liczą się czyny tutaj. No i myślę, że tutaj regulator, tak, dobre kierunki ze strony prokuratury, trzeba wyjaśnić sprawę, więc warto się temu przyjrzeć. Widać, pomogło, przyspieszyło pewne decyzje, tak. Bo podejrzewam, że jeżeli nie byłoby to nagłośnione przez Kremlinkę i inne tutaj media, no to ta sytuacja pewnie by jeszcze trwała następny rok. A my sobie, słuchajcie, przechodzimy do ostatniej informacji i ona wbrew pozorom jest bardzo ważna, a ja na końcu wytłumaczę dlaczego warto się na niej troszeczkę też zatrzymać. A o co chodzi? Obroty handlowe Rosji z Gruzją spadły o 7%. No i kolejne dane, jeżeli chodzi o cały kwartał 2024, okazuje się, że według Państwowej Służby Statystycznej gruzińskiej obroty handlowe między Rosją a Gruzją w pierwszym kwartale tego roku spadło o 7% w porównaniu z zeszłym rokiem. Wyniosły, no tutaj jest mała kwota, $620 milionów. Rosja, przypomnijmy, znajduje się na drugim miejscu po Turcji wśród największych partnerów handlowych Gruzji, więc nie jest już od jakiegoś czasu na pierwszym. Udział Federacji Rosyjskiej w pierwszym kwartale spadł i wyniósł 13,2%.
Eksport towarów z Gruzji do Federacji Rosyjskiej w ciągu pierwszych 3 miesięcy roku przekroczył 160 milionów, czyli 9% mniej niż przed rokiem, a import wyniósł 458 milionów dolarów i jest to mniej niż przed rokiem o około 6,5%. Natomiast tutaj Gruziny chwalą się, że są pewne obszary, gdzie ten eksport wzrósł, czyli no i właśnie zgadnij, gdzie on wzrósł, bo to takie będzie łatwe. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. Dobrze, to zacznijmy od owoce cytrusowe, 7 milionów dolarów, wzrost 250%, słodkie napoje gazowane, wzrost o 30%, wody mineralne i słodkie 16%, wina, słuchaj, tu duży wzrost 71%, no i napoje alkoholowe, wzrost 107%. Czyli tak to wygląda. Wina, cola i woda. Płyny. I woda. Płyny, tak, płyny i owoce jeszcze też, które też można lemoniadę. Na płyn. To też na płyn. Tak, natomiast w drugą stronę Gruzja sprowadziła przede wszystkim mniej produktów naftowych, no i tu mamy spadek i to będzie się pogłębiać, bo jest taki duży spadek, to stanowi dużo, 137 milionów dolarów, spadek o 19%. Tam, gdzie mieliśmy wzrost, no to jest pszenica, tutaj produkty stalowe i gaz ziemny. Tak. Natomiast Gruziny podają, że wolumen handlu z Turcją w pierwszym kwartale wzrósł o 6%, prawie do 725 milionów dolarów. Na trzecim miejscu, słuchajcie, w tym momencie są Chiny, obroty handlowe z tym krajem 330 milionów dolarów i one też spadły. Na kolejnych miejscach Stany Zjednoczone, Azerbejdżan, Kirgistan. No i teraz dlaczego to jest dosyć istotne? Dlatego, że powoli widzimy troszeczkę zmianę trendów, jeżeli chodzi o Azję Centralną i to obchodzenie sankcji. I tu będziemy mieli też za moment dane z Kazachstanu, z Kirgistanu, gdzie tam mamy więcej szlaków, natomiast już widzimy, że te obroty handlowe z Rosją po prostu spadają i jest to prawdopodobnie, widzimy to również w Chinach, tak? Wynik tych grudniowych sankcji. Być może sytuacja za jakiś czas się zmieni, natomiast na dzień dzisiejszy coraz mniej Rosjanie sprowadzają tych towarów, poprawił się przez to ich bilans prawdopodobnie częściowo handlowy, przynajmniej na papierze, bo jak gdyby jeżeli chodzi o realne przepływy, niekoniecznie, bo tam są dosyć duże opóźnienia przede wszystkim, jeżeli chodzi o te transakcje. Natomiast no to pokazuje, że te sankcje grudniowe i zacieśnianie sankcji przynosi pierwsze efekty, tak? Zobaczymy, jak to będzie w dalszej części roku, jak będzie, bo tak jak mówię, mamy już wyniki z Turcji, mamy wyniki z Chin, no i widzimy, że jakiś efekt jest. Oczywiście no chciałoby się więcej, natomiast no jest jak jest, tak? I my mówimy w tym momencie jak jest, zobaczymy też, czy Rosja znajdzie jakiś pomysł, bo tutaj kluczowo potrzebuje znaleźć pomysł, w jaki sposób część towarów sprowadzać do siebie, tak? Bo to, że oni sprowadzą więcej wina i alkoholu, no to nie jest ten kierunek, na którym chyba Rosji najbardziej zależy. Na tym się nie zbuduje za dużo, powiem. Nie zbuduje się za dużo, tak? Chyba że mają takie plany jak w tym raporcie, na który jeszcze raz zapraszamy, bo może oni to przewidzieli i tam jest napisane to, co jest napisane, a może oni wiedzą, co się dzieje i po prostu próbują znaleźć wyjście. Znaczy raczej tworzą ten raport, już mówiliśmy, ale nie będziemy uprzedzać. Rzeczywistość się troszkę zbiega z tym, co rzeczywistość się zbiega z raportem, ale w trochę sposób inny niż Rosjanie to przedstawiają. Zobaczymy też, jak będzie w dalszej części roku, bo jeżeli się nałożą te dwa trendy, czyli coraz bardziej skuteczne sankcje i budowanie autarkii przez Rosję, no to słuchajcie, będzie bardzo ciekawa sytuacja
w tym i w przyszłym roku, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę. Słuchaj, jeżeli byśmy tak spojrzeli, cofnęli się 3 kroki w tył, to ostatnie pół roku było dla Rosji dosyć dobrym okresem, jeżeli chodzi o konflikt, jeżeli chodzi o sytuację taką, może nie ten ostatni kwartał, ale ten wcześniejszy, druga połówka zeszłego roku była w miarę okej dla nich. Ogarnęli sobie część, problemów logistycznych, ropa była droższa, ten rubel zaczął być taki w miarę stabilny, natomiast od początku roku robi się coraz gorzej, a teraz zapowiada się, że wszystko zmierza w niezbyt optymistycznym kierunku. Wiesz, zobaczymy. Na ten moment te sankcje wtórne zaczynają działać, co nie oznacza, że to też nie może zostać zaprzepaszczone, bo przypomnijmy, mieliśmy też price cap, i ten price cap się rozmył w którymś momencie, a więc tu Rosja też będzie starała się przeciwdziałać i walczyć z tym, bo reżim nie chce upaść sam z siebie. Tak. Trzeba mu w tym po prostu pomóc. Tak? Nikt tutaj nie wywiesi białej flagi i powie: słuchajcie, myliliśmy się i teraz przepraszamy i będziemy płacić reparacje i tak dalej. Nie? Tak to nie będzie wyglądać, będzie to walka na każdym polu, również na tym gospodarczym. Rosja będzie szukała jakichś sposobów wyjścia z sytuacji, bo ta sytuacja na ten moment się pogłębia, te negatywne elementy się pogłębiają, a więc będzie próba ratowania tego, co jest. A my będziemy Wam relacjonować ten pojedynek gospodarczo-polityczny, myślę, że w dalszym ciągu. Słuchajcie, zakończyliśmy dzisiejszy program. Klawiatury w dłoń. Ja podaję drugi człon hasła. Niech będzie różowy, żeby było prosto. Życzę powodzenia wszystkim. Chyba że, Paweł, zróbmy tak, że dajmy drugi kubek dzisiaj jeszcze. O 21:00 kto pierwszy da. Dobrze, słuchajcie, jeżeli o 21:00 wyślecie do nas poprawne hasło, to osoby będą mogły wygrać drugi kubek, tak, otrzymać. Jest warunek taki, żeby włączyć Kremlinkę, obejrzeć, odnaleźć hasło, wysłać po 21:00 albo punkt 21:00. Tak, jeżeli wcześniej, zwróćcie uwagę, to wtedy nie. Tak, od 21:00 drugi kubeczek rozdaję dla wszystkich, którzy nie mogą być z nami co poranek. Więc spróbujmy zrobić w ten sposób, żeby inne osoby też miały szansę. Ja życzę Wam przyjemnego Tak, tu pan Kleks pisze, żeby bez błędów, tak, będziemy sprawdzać. Z błędami odpowiedzi nie będą przyjmowane, zostaną odrzucone. Dokładnie. Więc widzisz, to nie taki łatwy dałeś jednak. Tak. Tak, zapraszamy na popołudnie, bo dzieją się bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o oligarchów rosyjskich. Zapraszamy na 17:00. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć.